Moi drodzy, za nami pierwsze pół roku mieszkania w naszym nowym domu. Także pora się pożegnać tutaj z naszą serią na YouTubie, bo jak co roku o tej porze wyruszamy w podróż. I w związku z tym kończymy pierwszą serię tutaj naszych przygód w naszym domu w górach i plan jest taki, że wrócimy z tą serią pewnie gdzieś na wakacje, jak już wrócimy z naszej kilkumiesięcznej podróży. I tak wyjątkowo długo się zasiedzieliśmy tym razem, bo dawno tak długo nie siedzieliśmy w Polsce. No ale była potrzeba, żeby tutaj sporo rzeczy przy tym domu przypilnować, pokończyć. Mieszkamy tu już dobre parę miesięcy. Chyba 6 miesięcy już minęło. Wow. Swoją drogą nieźle. W każdym razie trochę już tu mieszkamy, a wciąż nie mamy wejścia do naszego domu. O, tak wygląda wejście do nas do domu, że tu się przyjeżdża, tu się parkuje samochód, a potem trzeba się wspinać tutaj po tym błocie na samą górę. I dziś nastał ten dzień, kiedy się to zmieni. I pokazywałem wam już kilka dobrych odcinków temu, że kupiliśmy takie betonowe schody, które udają drewno. Tak to wygląda. I trochę tego mamy. I to właśnie chłopaki będą tu montować, ale zaczęli dzisiaj od drugiej strony. Sprzedaliśmy też podkłady kolejowe, które wam tu kiedyś pokazywałem, po tym jak się dowiedzieliśmy, jak bardzo szkodliwe mogą być. I zamiast tego kupiliśmy stare belki takie z rozbiórki jakiejś szopy. Już chłopaki to zaimpregnowali takim specjalnym olejem do tarasów akurat, ale też się do tego nadaje. I z tego będziemy robili tam z drugiej strony schody terenowe. Więc część będzie taka wąska, betonowa, a część taka terenowa właśnie z belek i z trawy. Tutaj schodki betonowe udające drewno, a tu takie kamienie chyba bazaltowe, z tego co pamiętam. I one będą zarośnięte trawką na poziomie trawy, żeby się dało kosić. A to jest w ogóle suchy beton, który się daje tam pod spód, wody nie potrzebuje i to wiąże takie rzeczy. A tu schodki na razie donikąd, ale tu w tym miejscu już jest instalacja wypuszczona i tu będzie szklarnia nasza, a tam już są zresztą posadzone drzewka i krzewy owocowe. Więc będzie taka strefa owocowo-warzywna. I tu w drugą stronę będzie kontynuacja. Tam miejsce na ognisko, no i zejście na dół. Pracowaliśmy nad kilkoma dodatkowymi projektami. Być może widzieliście, że robiliśmy tego cookbooka kamperowego dla Wośpu. Pewnie nie widzieliście jeszcze, ale pracujemy też, a pewnie jak to oglądacie, to nawet kończymy tą pracę nad nowym kursem. Kursem Projekt Fotografia Mobile, czyli kursem fotografowania i obrabiania zdjęć tylko i wyłącznie za pomocą telefonu. Swoją drogą, jak taki temat was interesuje, to można się zapisać na darmowe lekcje na stronie projektfotografiamobile.pl. No i ruszamy zaraz w podróż, ale pora jeszcze na małe podsumowanie tej naszej serii pierwszych 6 miesięcy tutaj. O, bo już podsypane, super. Każda belka jest na takiej folii, żeby się nie kontaktowała bezpośrednio z ziemią. Potem na co wy to wbijacie? To są jakieś szpilki, czy to są druty zbrojeniowe? Pręty zbrojeniowe. O, każda jest na takich 3 prętach zbrojeniowych i pod to potem jeszcze idzie ten suchy beton, żeby wszystko się trzymało. I potem to jest zasypane ziemią i będzie rosła trawka, tak jak tutaj jest zasypane. I tak już wygląda taki prawie finalny efekt. I to jeszcze będzie raz malowane, potem impregnowane. Dopiero jak tu chłopaki zrobili te schody, to zobaczyliśmy, jak tu jest duża różnica terenu, bo wyszło 21 schodów. Więc no kawałek trzeba się wspinać, żeby tu wejść do góry. Jeszcze to z jednej i z drugiej strony obsadzimy trawą, albo bardziej jakimiś krzaczkami takimi ozdobnymi, no bo tu ciężko trawę kosić na takim skosie. Jedyne co, to się zastanawiam, czy te betonowe schody nie będą super śliskie w zimie, jak się to obrodzi. No ale to poczekamy. Jeszcze pewnie jakieś przymrozki się w najbliższym czasie zdarzą. Zobaczymy.
Wydarzyło się naprawdę dużo i bardzo dużo się zmieniło tutaj z tym naszym domem przez te pół roku, bo jak się wprowadzaliśmy, to tak naprawdę zupełnie inaczej to wyglądało, było bardzo surowo, nie było większości mebli, mieszkaliśmy na początku na materacu w jednym małym pokoju, więc postępy są bardzo duże, wciąż jeszcze bardzo dużo przed nami, jeżeli chodzi i o wykończeniówkę, i o plany, jakie mamy tutaj na zewnątrz tego naszego domu. I pewnie to jeszcze potrwa latami, bo wszyscy, którzy mieszkają w takich domach, nam mówią, że tak naprawdę ta praca tutaj się nigdy nie kończy, jeżeli chodzi o wykończenie tego wszystkiego, możliwości wokół domu i o samo posiadanie po prostu jakiegoś takiego trochę większego ogrodu. Sporo przeżyliśmy przez te pół roku, bo i była walka z myszami, z kunami i wyhodowaliśmy pierwsze grzyby w domu. Walczyliśmy też z zniszczonymi oknami i rozwiązywaliśmy wiele innych problemów, które gdzieś tam po drodze powychodziły. Sprawdziliśmy nieznane tajemnicze działanie majonezu, przeżyliśmy tutaj pierwsze śniegi, pierwszą jesień, walkę z myszami w naszym kamperze i bardzo dużo innych przygód. W nocy spadł śnieg, wszystko pokryła piękna, biała kołderka. Jest cudownie. Idziemy pokorzystać trochę ze śniegu, bo mamy górki idealne do zjeżdżania na sankach. Tylko idę poszukać sanek. Gotowi? Odsuwaj się rękę już. Tak zasypało, że musieliśmy odśnieżać drogę, ale pomimo odśnieżania jeszcze wiatr nawiał. O, się prawie przewrócił. I kurierzy nie są w stanie do nas wjeżdżać do góry, więc po paczkę na piechotę przez pola. Także dzisiaj spróbujemy bez wydawania ani złotówki zbudować pług śnieżny. Tu takie zaspy się porobiły, że ja już 4x4 ledwo po tym jadę. O, już się zakopuję. Łomatko. Lina się napięła, miota mi tym moim pługiem, prawo, lewo. O, chyba się właśnie konstrukcja rozpadła. Sporo jeszcze przed nami. Jestem ciekaw, jak wam się podobała ta seria. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy wam się podobało, co wam się podobało i czy macie ochotę na drugą serię, czy będziecie czekali do lata. Na pewno dla nas to był zupełnie nowy etap naszego życia, zupełnie nowa jakość życia i nawet kilka dni temu przy śniadaniu rozmawialiśmy z Olą o tym, że pierwszy raz w życiu po mieszkaniu przez te kilkadziesiąt lat w blokach głównie, czy gdzieś tam z naszymi rodzicami w osiedlach domków. Pierwszy raz mamy coś takiego, że czujemy taką totalną niezależność i wolność i nie ma czegoś takiego, że sąsiad pod nami puści sobie muzykę o 22 i zrobi imprezę, albo ktoś będzie rzucał wyzwiskami za ścianą do dziecka, albo za płotem rozpali po prostu coś śmierdzącego i wy nie macie na to żadnego wpływu, bo po prostu to są ludzie, na których jesteście skazani. A tutaj jesteśmy skazani tylko na te zwierzęta, które są dookoła. Nie ma smogu, nie ma smrodów. Ja pierwszy raz od wielu lat nie miałem żadnej infekcji gardła, które miałem ciągle, jak mieszkamy w miastach. Nie słyszymy tutaj innych ludzi. Jedyne co słyszymy, to słyszymy koguty czy jakieś inne zwierzęta, które gdzieś tam u sąsiadów sobie mieszkają. Moi drodzy, przyszła pora na kominek.
Tak jak pewnie pamiętacie z poprzednich odcinków, pojawił się tutaj problem związany z kominkiem. Mianowicie tak naprawdę 2 problemy. Po pierwsze, kiedy był u nas kominiarz, powiedział, że nie mamy dolotu, że do kominka powinien być zrobiony w ziemi dolot powietrza i bez tego może być problem tutaj z tym, żeby się tam w środku w ogóle paliło. A po drugie okazało się, że nie mamy dojścia do wyczystki, czyli do tego takiego otworu, za pomocą którego się wyjmuje z komina popiół. I to nam wypadło równo gdzieś tam za meblami i trzeba było wyciąć otwór. Po wycięciu otworu w meblach pojawiły się tam jakieś kombinacje, żeby to działało, żeby dało się korzystać z szuflad i tak dalej. W każdym razie trzeba tam po pierwsze żaroodporne drzwiczki zamontować, żeby nie spłonęły nam meble, kiedy będziemy korzystać z kominka, a po drugie kupiliśmy już wkład kominkowy i przyjeżdżają dzisiaj chłopaki, żeby nam zamontować ten wkład, podłączyć i zobaczyć w ogóle, czy to wszystko działa. Zrobimy testowe palenie. Jak wszystko będzie ok, no to przyjdzie etap zabudowania tego kominka. Nie, dobra, ja będę kamerował. Musimy mieć nagrane pierwsze rozpalanie. Możesz tam dorzucić jakiegoś papierka czy coś na rozpalanie. Więc jak Krzysiek z drzewem, to będzie najważniejszy test. Jak się potem wszystko zabuduje, no to już się nic nie zmieni, nie naprawi. Także rozpalamy. Masz tutaj schody w razie czego. To do gwarancji. No i się okaże, czy bez tego, bez dolotu się będzie palić. Śmiga. Jak smok. No właśnie, no bo to sama ta... sam komin zasysa, no. On zasysa, tu się wypala. Więc z pokoju zaciąga tlen. I tak, dach i okna nieszczelne, także jest skąd brać ten tlen. Ja mówiłem, że już można by to zostawić i już by działało. No, więc testy za nami. Kominek działa. Gaja, działa kominek czy nie? Tak. Wygląda na to, że działa i okazuje się, że bez dolotu to powietrze, które na dole wpada przez te szpary, po prostu tutaj z naszego domu jest wystarczające. Podejrzewam, że to też dzięki temu, że mamy nieszczelne okna, dziury w dachu i przez to wszystko po prostu jest taki ruch powietrza, że jest tu wystarczająco dużo tlenu i może nam to wszystko nie odessie i nie zemdlejemy, nie poumieramy tutaj. Poza tym my też tego kominka nie planujemy używać dzień w dzień, bo to nie jest główne źródło ogrzewania. Mamy tu pompę ciepła, a kominek będzie raczej tak dla klimatu okazjonalnie. W każdym razie teraz nadszedł moment, kiedy trzeba zabudować ten kominek. I pomysłów tutaj było kilka. My generalnie od samego początku myśleliśmy o tym, żeby mieć tu wielki, taki kamienny kominek, jak w jakiejś górskiej chacie. Najlepiej z kamienia, który się będzie ciągnął po sufit. Ale za każdym razem, jak albo projektantka nam tu robiła jakieś wizualizacje z takim kominkiem, albo my sami gdzieś tam próbowaliśmy w Photoshopie robić, to po prostu tu nie pasowało kompletnie. Jednak zrobimy kominek według projektu od naszej projektantki wnętrz, która zaproponowała, żeby zrobić tutaj taką białą konstrukcję, która nie będzie się tak rzucała w oczy, a ten projekt wygląda mniej więcej tak. Tu go pokażemy. Więc teraz kolejny etap jest taki, że chłopaki nam tu zabudują na dole jakimiś bloczkami, potem regipsami, na wszystko pójdzie tynk gliniany i częściowo takie białe stare cegły. No i podejrzewam, że za jakiś tydzień, 2 temat będzie skończony. W każdym razie okazuje się, że to była mega łatwa sprawa, żeby podłączyć, żeby już ten kominek działał. I tak naprawdę na upartego to nawet to już by tak mogło zostać, bo wiecie, wszystko się trzyma, pali, grzeje, więc super. A jakby ktoś się zastanawiał, to kupiliśmy wkład 14 kW, taki wystarczający, żeby awaryjnie, jak nie będzie tu prądu, pompa ciepła nie będzie działała, no to żeby dało się ogrzać cały dom. Mamy też totalną niezależność, jeżeli chodzi o interakcję z innymi ludźmi i kiedy mamy ochotę, to po prostu kogoś zapraszamy, bo też nie jesteśmy tutaj sami. Mamy coraz więcej znajomych w okolicy i też tak towarzysko, własny dom to była najlepsza nasza inwestycja w życiu, bo tylu znajomych, tylu przyjaciół, ilu tutaj zapraszaliśmy, z iloma odnowiliśmy naszą znajomość i mieliśmy czas wreszcie spędzić trochę więcej czasu, no to przez te pół roku było tego więcej niż przez ostatnie 10 lat, bo wreszcie mogliśmy gdzieś kogoś zaprosić,
mając dom, a nie 30-metrowe mieszkanie. I ludzie przyjeżdżali do nas nie na godzinę na kawkę, tylko czasem przyjeżdżali na tydzień i spędzaliśmy tutaj wspólnie czas i to była zupełnie inna jakość rozmów, czasu, znajomości. Także coś pięknego. Nie mogę się doczekać kolejnych lat tutaj. Gosia przyniosła nam dary wsi. A ty już kontrowersyjne tematy od rana, Karol. Tak, będziemy rozmawiali o wyborach w Stanach i o wojnie w Izraelu. Nie, zanim Oli, kontrowersyjne tematy to krowy, głaskanie kóz i jajka ze wsi. Ale chciałem wam pokazać, mieszczuchy, jak wyglądają prawdziwe jajka ze wsi. Bo na którymś z odcinków ktoś wypatrzył, że przez pół milisekundy pojawiły się u nas jajka, które mają numerki. Co ty? I stwierdził, jak można mieszkać na wsi i takie jajko kupować. Więc proszę, moi drodzy, to są prawdziwe jajka. Nie wiem w sumie, czy chcę takie. Uwaga, będzie test jajek. Porównamy jajko wiejskie, prawdziwe, takie usrane, z jajkiem sklepowym. Dobra, najpierw rozbijamy to sklepowe. Uwaga. Sklepowe, moi drodzy, ma taki kolor. Patrzcie, taki, no i tak jest pomarańczowe. Ja myślałem, że będzie, nie wiem, to będzie żółte, a tam to będzie prawie czerwone. No ale dobra, porównujemy. Nie wiem, czy nie jest odwrotnie, że to od kury jest bardziej żółte. Zobaczymy. W którąkolwiek stronę różnica Będzie doceniona. no są identyczne. Moi drodzy, nie warto przepłacać. Dziękuję, że braliście udział w tym teście. Kupujcie dalej z marketu. Coś wam chciałem pokazać, bo Gosia ze swoją rodziną co roku organizuje wigilię dla samotnych ludzi z okolicy. I w zeszłym roku my, jako też samotni ludzie z okolicy, wpadliśmy tam. Ola porobiła wszystkim zdjęcia i postanowiła, że odwiedza tych ludzi, żeby im dać taką pamiątkę. Wywołane zdjęcia po prostu z tej wigilii. Będziesz też rozdawać takie? Nie, ale ja mówię, że tak stan Waszynką, żułał, ale pięknie. A to Czarnogóra. Znajdź różnicę. A tak wygląda nasza wyczystka, która akurat wypadła tutaj w miejscu szuflad, więc żeby wyjąć popiół, trzeba będzie wyjmować wszystkie szuflady, odkręcać tutaj tą jedną prowadnicę, wykręcać tutaj tą deskę, która tam trzyma całą konstrukcję i wtedy wyjąć popiół. I już mamy wstawione, tak jak widzicie tam pod spodem, takie żaroodporne drzwiczki specjalne, no ale podejrzewam, że będziemy to robić nie częściej niż raz do roku, także spoko. Bardzo mocno w domu czuć jakąś taką spalenistą, jakby się coś przytapiało. Testujemy ten kominek. But mi spada. No, już wrzuciliśmy trochę więcej drewna, żeby przetestować, co się będzie działo, jak będzie na takiej trochę większej mocy. I nie wiem, czy gdzieś coś się topi, czy to po prostu kwestia tego, że się farba przepała w środku. Idę zobaczyć na zewnątrz, czy nam komin nie płonie. Ale chyba wszystko wygląda ok. Wydaje się, że wszystko ok. Może po prostu się musi tak przepalić za pierwszym razem. W końcu nowe rury, wszystko. No. Tu w środku czuć bardzo, okna otwieram. A może to się tlen wypala cały, zużyliśmy. I teraz tu tak czuć, może to jest ten zapach, który się czuje, zanim się człowieku dusi. W związku z tym, że zaczęliśmy montaż kominka, to przy pierwszym paleniu zrobiłem testy czujki dymu, czy na pewno tutaj działa, bo tam, w tamtym miejscu mamy czujkę, która ma łapać dym z nadkominka, z salonu i generalnie z całej tej dolnej części domu. I nie zareagowała czujka wczoraj, pomimo tego, że otworzyłem kominek i trochę tego dymu poszło do góry. I nie wiem, czy to dlatego, że dymu było za mało, czy to dlatego, że czujka nie działa. Dlatego wziąłem dymiarkę, która mam nadzieję, że też uruchomi tą czujkę i zaraz zacznę tam dmuchać, ale przy okazji chcę tą dymiarkę wykorzystać, żeby sprawdzić coś w łazience. Bo dzisiaj był tutaj pan z firmy, która nam poprawia tą naszą elewację, nieszczelności w dachu i tak dalej, i termowizją wszystko sprawdzał. I tutaj mamy u góry kratkę taką wentylacyjną. Jak na nią poświecił, to nie było widać tam żadnej różnicy temperatur, co może sugerować, że to
nie działa, że coś tam jest na przykład zamknięte jakoś, uszczelnione, nie ma otworu i nie ma ruchu powietrza. Dlatego tutaj też dmuchnę dymiarką, żeby sprawdzić, czy zacznie ten dym zasysać. W ogóle do góry. A dostałem na Mikołaja taką dymiarkę filmową, więc się powinno do tego dobrze sprawdzić. Próbujemy. No okej, puszczam dym. I na pewno leci do góry dym, ale czy go tam wysysa? Tak jak powinno. Dobra, chyba ciągnie w tamtą stronę. No na pewno nie tak jak powinno, bo powinno dużo mocniej ciągnąć, więc chyba faktycznie coś tam jest nie tak. Dobra, wyjdę z tym na zewnątrz i psiknę na komin. Dobra, kabel nie sięgnie tutaj. Puszczamy. O, działa. Czujka dym salon. Zapaliło się. O, i nawet świeci na czerwono. Dobra, działa czujka jednak. Po prostu chyba za mało dymiliśmy wczoraj, Ola. Kiedy wy będziecie oglądali ten odcinek, to mam nadzieję, że my już będziemy w dużo cieplejszym miejscu, bo ruszamy zaraz w trasę naszym busikiem na kilka miesięcy. Jedziemy najpierw do Maroka, potem zobaczymy. Są plany takie, żeby być może pojechać na południe do Gambii, do Senegalu, ale trochę się obawiamy tam o malarię z dzieckiem. Inne plany są takie, żeby przekroczyć granicę z Algierią i pojechać do Tunezji i tamtędy wrócić potem do Europy, ale tu też jest problem wynikający z granicą marokańsko-algierską, bo droga lądowa jest zamknięta, być może będziemy kombinowali jakąś drogą morską. Zobaczymy. Jeszcze nie mamy dokładnie sprecyzowanych planów, na razie chcemy dojechać do Maroka. I zapraszam was, żeby oglądać tę serię, bo te filmy podróżnicze też są ciekawe. Jeżeli wam się podobała nasza seria domowa, to mam nadzieję, że tamta też was nie zawiedzie. Zresztą być może już oglądaliście nasze poprzednie filmy podróżnicze. No i za parę miesięcy, latem, widzimy się z powrotem z drugą serią przygód tutaj w domu na wsi. Do zobaczenia.